Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Michał, chodź tutaj, bo to widzę, Kurde, że... ale widzisz, jest gigant, kurde, kawał drabiny. Ale pokazałeś jedną z najbardziej ciekawych rzeczy. Dzisiaj mówimy o przyczepie przeładowczej Unii Unia Group Tak jest. Bizon. Fajne kojarzenie, Nowe bo otwarcie. żniwa, Nowe a i otwa- Bizon. nowe otwarcie. Nowe otwarcie. Tak. Piękna maszyna, najwyższa z klasy, 33, pardon. 36. No takie można powiedzieć największe, najfajniejsze dziecko Unii Group. Dokładnie I tak. powiem tak, chluba ichniejsza na ten moment. Chwalą się, co ta maszyna nie potrafi. I przy tej okazji byśmy chcieli w kilku Omówić ją. fajnych aspektach przedstawić, co A ona jest potrafi. kilka bardzo ciekawych i rozwiązań, i wątków, o których warto mówić i na które pokażemy. Przyczepa przeładowcza, Tak. żniwa. Żniwa, I zbożowe, te tradycyjne, te właściwe, i żniwa kukurydziane. dokładnie, mamy słoneczko, więc to jak najbardziej jest to dopasowane. Mówię o największej jednostce, ona jest w układzie Tridem. Tak jest. Trzeba już na tym momencie, na tym etapie wspomnieć, że mamy 3 wielkości przyczep przeładowczych Właśnie. w portfolio Unii Group, czyli tak, jednoosiowa przyczepa, czyli Bizon 16 metrów sześciennych. Dokładnie, Bizon 26 metrów sześciennych. ale już na układzie tandemowym, Na układzie tandemowym, fajnie, że zauważyłeś, i Bizon 36, który prezentujemy. 36 metrów sześciennych na układzie tridemowym. Tak, i to jest bardzo fajny aspekt, bo zwróćcie uwagę, bo to zawsze w tych żniwach, może tych zbożowych nie jest taki problem, ale w żniwach kukurydzianych Oj, już układ jezdny ma znaczenie. ma znaczenie, bo wiemy, że pracujemy w bardzo trudnych warunkach, często Dokładnie. mokrych, wilgotnych, wiadomo. Kukurydzę nie zbiera się stricte tylko we wrześniu, gdzie jest piękne słonko, piękna pogoda, ale też w okresach, być- miesiącach dużo późniejszych. Warunki polowe są tak, jakie inne, ale te układy tandemowe powtarzają się praktycznie u wszystkich producentów stosownie do tej objętości, Dokładnie, którą do wielkości maszyny. Dokładnie. Pokażmy ją trochę z przodu, bo to jest parę takich rzeczy, które będzie od razu widać. Ale tak, krzywo koła są. Krzywo, zobacz. Krzywo, tak, A nie- ale... Nie krzywo, zadziałał system skrętnych osi. Dokładnie tak. W układzie tridemowym, dla przypomnienia, wiemy, że z reguły, z zasady jest tak, aby maszyna była mimo swojej potęgi bardziej zwinna, Tak. lepiej się nią manewrowało, posiada przednią oraz tylną oś skrętną. Tak, i to jest bardzo ważny aspekt, bo pamiętajcie, tutaj zastosowano bardzo duży rozmiar opon i w momencie, kiedy nie byłoby osi skrętnej, na takim placu jak tu, a może być w różnych warunkach to pracować, to następowałoby nadmierne zużycie opon. Zużywanie opon, tak jest. Należy na to zwrócić uwagę. Jesteśmy też w fajnym takim miejscu, bo to najlepiej widać układ sensorów wagowych. Tak jest. Ta maszyna, jak dobrze sobie policzymy, raz, dwa, trzy, 4 i po drugiej stronie 4. Czyli 8. Na 8 sensorach, wszystko uzależnione od długości skrzyni załadunkowej, czyli od wielkości maszyny. Dokładnie. I wyjaśnijmy. To jest optymalna. Bo czasami ktoś mówi, że ma, nie wiem, 10. Tak, ale wtedy tamta przyczepa jest Z dłuższa. zasady jest dłuższa. Mniejsze mają 3. Chodzi o, 6 sensorów. tak, 3 chodzi z o lewej, to, 3 z prawej. żeby odpowiednio, proporcjonalnie dobrać, aby ten system ważenia działał nam Optymalnie. optymalnie, jak najbardziej dokładnie, tą wagę nam na bieżąco podawał. Kolejna rzecz, jest bardzo właśnie widzę, że Takich- dotykasz. Takich drobnych smaczków, To ale niby jest... drobiazg, ale warto na niego zwrócić uwagę. Zawsze jednak mieć warto jakąś skrzynkę narzędziową. A, bo że to jak fiaskowany fajnie kluczyk, tu w razie co, Dokładnie, jak nie ma problemu. zaczniesz użytkować, Dokładnie także tak. możesz tu zakluczyć, także Tak nawet jest. cenne rzeczy można tu I schować. zobacz, jest tak zorganizowane, że to zasłania, żeby tam się nie brudziło. Tak, okej. Do wody. Do wody, ale pitnej? Nie, No to raczej chyba na umycie rączek. Raczej na umycie rączek. Tak, to nie wszystko. proponujemy tutaj wlewania innych rzeczy, tak już dygresyjnie. Bądźmy porządni. Tak. To jest do mycia rąk. Bardzo fajnie jest też rozwiązany. Ale przód maszyny, Paweł, jeśli chodzi o przyczepę przeładowczą, to jest serce tak zwane, tak To naprawdę. jest najważniejszy element. Albo jeden z Znaczy najważniejszych. powiedzmy kluczowy element, gdzie odbywa się ta najważniejsza rzecz. Przeładunek Tak. zebranej masy, załadowanej przez kombajny, tudzież wyładunek tak naprawdę. My akurat z Michałem doskonale wiemy, że producenci trochę różnie do tego podchodzą. Tu jest system stałego konta. Tak.
stałego Rura jest na tyle duża, że ona obsłuży wszystkie. o średnicy 500 mm, czyli to Tak. jest pół metra, Paweł, Tak. nie? Czyli mega wydajna tutaj maszyna pod kątem przeładunku. Trzeba przyznać, że tu producent bardzo rozsądnie podszedł do tematu. Właśnie najbardziej istotne jest, że średnica tej rury wysypowej już ostatecznej musi być większa i musi mieć wręcz nawet większą wydajność niż ten Oczywiście. materiał, który będzie napływał. A dlaczego jest tak dużej średnicy? A to dlatego, że ślimaki poziome, podające nam materiał, Bardzo ważne słowo, ślimaki, bo są dwa. bo są dwa, dokładnie, gdzie w odróżnieniu od innych przyczep na rynku, Z reguły jest jeden. z reguły jest jeden, tutaj mamy dwa. Ok, one są o mniejszej średnicy dostosowane, natomiast leżą równolegle do siebie, są równolegle napędzane, również o zmiennym uzwojeniu, Tak. ale ten tandem, ten duet, można powiedzieć, dwóch ślimaków podających, Gwarantuje szybki napływ materiału Dokładnie. i przyspiesza wyładunek samej przyczepy. a w sensie czasu. przede wszystkim w przyczepach przeładowczych o to chodzi, aby Dokładnie. ten rozładunek był w jak najkrótszej jednostce czasu, Tak. żebyśmy mogli poprawiać logistykę zbioru, czy to zbóż, czy to kukurydzy. Rzepaku. Po Dokładnie. prostu ma to nam służyć. Też nadmieńmy jedną rzecz, jak już jesteśmy przy tej rurze wysypowej. Niektórzy mogą stwierdzić, że skoro jest na stałe, no to może być to mniej, bo inni mają ruchomą. Nie do końca, ponieważ ona jest akurat, ma takie parametry wysokościowe, Dokładnie. że obsłuży każdy element, czy nawet to będą wagony. Spokojnie tak samo. tutaj, jeśli chodzi o wysokość, o zasięg, to jest w pobliżu 5 metrów, Paweł, więc Dokładnie. my możemy załadunek przeprowadzić na największe środki transportu Tak. i to nie stanowi żadnego problemu. Zwróćmy uwagę, że jednak jest ten element sterujący tym sypem. To jest właśnie ta końcówka. Tak tu jest jest. wersja Stan- z mechanicznym tak, ustawieniem. ale rzecz jasna może być Istnieje wersja regulowana hydrauliczną. z regulacją I hydrauliczną. to jest bardzo dobra opcja, którą warto wybrać, rozważając zakup przyczepy Unigroup. Oczywiście. Jest też kolejna rzecz, którą ja na przykład takie drobne rzeczy. Jest na przykład amortyzacja przy składaniu. Tak To jest. jest istotne. Tu No, jest nie nawet ma- mocniejsza blacha. Nie ma tego, wiesz, uderzenia przy Nie ma składaniu. uderzenia, bo są różne wydajności Aż mi się hydrauliki. zegarek odpiął. No bo to tak agresywnie podeszłeś, tak jak ta rura czasami Bo jak opada. metal o metal byłoby, to byłoby tak. agresywnie. Tak. Co jest fajne, kluczowe, sam proces wyładunku czy sprzężenia z ciągnikiem jest tutaj fajny, bo jest dowolny, nie? I większość na przykład I to producentów kompleksowo. przyczep tutaj już obliguje na przykład do wałka odbioru mocy prędkości na ciągniku 1000 obrotów na minutę. Tutaj natomiast możemy to sobie dostosować i czy mamy w ciągniku 540, nie ma problemu, przyczepa będzie nam pracowała, Tak. czy mamy 1000, również będzie nam Tak, pracowała. bo trzeba o tym pamiętać, że wałki obrotu mocy, no to też jest element, który zabiera moc z ciągnika, więc można wtedy zastosować powiedzmy o mniejszej mocy ciągnik, który będzie przy 540 obrotach Okej, gwarantować. może przyczepa wtedy nie pokaże Pełnych 100% swoich możliwości, Ale na wydajności. przykład popsuł się ciągnik. Ten który ma właściwy, 1000. ten duży. Bo w żniwach niestety dzieją się różne rzeczy. No słuchaj, nie psuje się sprzęt zimą, gdy stoi w Dokładnie. garażu. Zwróciłeś uwagę na podłączenie hydrauliki. Bardzo fajnie to widać, bo tu mamy na przykład dwa żółte, dwa niebieskie. Po pierwsze jest od razu pokazane, że jest minus, plus. Co jest plus? Coś, co kiedyś, no to było tragedia i te kulowe wkręcane, to Dokładnie. tego. To jest jedno, ale Sama jakość rękojeści Tak. jest fantastyczna. i fantastyczne jest to, bardzo warto zwrócić uwagę i to wielu producentom podpowiadam, żeby była informacja. Co do czego? Bo powiem tak, wcześniej było tak, że producent zajął się już fajnie tą grafiką, zaznaczeniem tych łącznych par hydrauliki, Tak. ale nie było do tego legendy. Nie I było to do tego powiem legendy. tak, było kolorowo, było fajnie, ale to nic nie wnosiło, bo nie było Dokładnie. wiadomo. Bo kto przecież ze sobą na polu, Paweł, ma instrukcję obsługi. Aczkolwiek miejsce na instrukcji obsługi też pomyślano Też jest. A, Mówimy, jesteśmy na przodzie i zwróćmy jeszcze też uwagę na jedną rzecz. Zaczep kulowy. bezluzowe połączenie ciągnika z maszyną, w tym przypadku z przyczepą. Bezwzględnie konieczne musi ono być. Żeby nie było najmniejszego problemu, jest nie dosyć, że jest bezpiecznie, bezpieczniejsze,
pewniejsze. Pewniejsze I oczywiście. wszyscy operatorzy stwierdzają, że z takim zaczepem to im się chce pracować. Bo nade wszystko wpływa na komfort pracy, bo nie ma tak zwanych szarpnięć pionowych, szarpnięć poziomych, dzięki, tak jak powiedziałem, tego połączenia bezluzowego. Tak, i zwróćmy, Michał, uwagę, właśnie, bo to jest bardzo dobra rzecz, bo właśnie dlatego tak entuzjastycznie wręcz mówimy, bo mówimy o polskim producencie z ogromną tradycją. Oczywiście, Bo Unia Group wieloletnią. Wieloletnią, mnóstwo, to są setki tysięcy maszyn, które jest w Polsce i użytkowane. I naprawdę jest wielu bardzo zadowolonych klientów. I na pewno ta oferta, która w tym roku jest i bogata, i dostępna, na pewno jest godna uwagi i zapraszamy I zarazem do kontaktu. dedykowana dla tych największych, najbardziej Tak. wymagających, których Unia Group jest w stanie sprostać. I tych mniejszych też, bo mają mniejsze maszyny. Oczywiście. Trzymajcie się. Trzymajcie się.